Czwarta generacja Hyundai Santa Fe, pomimo że zadebiutowała bardzo niedawno, już swoją stylistyką mocno odbiega od innych modeli jak Kona czy Tucson. Nadchodzi nowe, obok mnie piąta generacja Hyundai Santa Fe, która bardzo wyróżnia się swoją stylistyką i nie tylko. O tym opowiem w tym materiale, więc nie będę przedłużał. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes, a zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki. Jeśli chodzi o stylistykę, auto jest zupełnie inne. Jak widzicie, jego design może przypominać inne modele, jak na przykład Land Rovera Discovery czy Defendera. Zupełnie coś innego, bardziej pudełkowaty kształt, jednak pomimo że stylistyka jest zupełnie inna, auto wciąż ma wskaźnik oporu powietrza 0,29 CX, a więc lepiej niż poprzednia generacja. Stylistyka zupełnie inna. Jak widzicie, zupełnie nowe światła, które są teraz w kształcie litery H. W tym miejscu powinien być LED bar, który prawdopodobnie znacie ze zdjęć promocyjnych tego samochodu. Niestety nie jest on dostępny w Europie. Zdjęcia promocyjne zostały wykonane w Stanach Zjednoczonych, a więc gdzieś, gdzie może to być, u nas podobno nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Dalej znajdziemy aktywne klapki, podobnie jak w innych modelach, jak Hyundai Kona. Płaski znaczek Hyundai'a, coś, co dziś wprowadza Hyundai do wszystkich swoich modeli, a sam zderzak tutaj również, jak widzicie, ukryta litera H, wloty powietrza, bardzo pionowe. Srebrne wykończenie na dole, prezentuje się to naprawdę dobrze. Na masce minimalne przetłoczenia, jak widzicie w tym miejscu. Design bardzo prosty. Tak muszę przyznać, że robi robotę. Auto wygląda bardzo odważnie, podobnie jak właśnie Kona, którą niedawno widzieliście na tym kanale, czy właśnie Hyundai Tucson. Auto bardzo wyjątkowe, jeśli chodzi o stylistykę i z jednej strony po prostu nie przypomina Hyundai Santa Fe. Jak widzicie, auto jest większe. Długość całkowita 45 mm ekstra, a jeśli chodzi o rozstaw osi, dodatkowe 50 mm, aby zagwarantować jak największą przestrzeń w środku. Stylistyka bardzo prosta. Jak widzicie, nadwozie jest podzielone kolorystycznie. Po pierwsze, mamy element w kolorze nadwozia, następnie cała linia jest w kolorze czarnym i ponownie dach w kolorze nadwozia plus czarne relingi dachowe. Bardzo wyjątkowy design. Samych przetłoczeń nie jest wiele. Jak widzicie, drzwi są niemalże płaskie. Jedyne przetłoczenie znajdziemy w tym miejscu. Oczywiście na dole są dodatkowe przetłoczenia, a same nadkola to jest coś wyjątkowego. Nawiązuje to stylistycznie troszeczkę do modeli Jeepa, jednak jak widzicie, we wnętrzu znajdziemy wciąż półokrąg, aby poprawić aerodynamikę tego samochodu, jednak stylistyka wciąż bardzo interesująca. Na zderzaku wykończenie ze znaczkiem Santa Fe, nowe obudowy lusterek, felgi 20 cali, podobno w standardzie, choć to jeszcze nie jest pewne, ponieważ specyfikacje w zależności od rynku będą się oczywiście różnić, maksymalnie aż 21 cali. Klamki również nieco inne, odstają, bardziej kanciate. Niestety wykończenie linii szyb jedynie na dole, czarne wykończenie, na górze tylko gumowe wykończenie, jednak wciąż design bardzo wyjątkowy. Jeśli chodzi o tył samochodu, tutaj jest naprawdę o czym mowa, ponieważ wygląda on bardzo mocno kontrowersyjnie i prawdopodobnie jest to powód, dlaczego zdjęcia tego samochodu, jeśli chodzi o tył,
bardzo ciężko jest znaleźć na jakimkolwiek stronie, nawet w centrum prasowym Hyundai'a. Stylistyka bardzo odważna i według mnie bardzo przypomina Hyundai'a Staria, który niestety nie jest dostępny w Polsce, jednak z lampami, które są poziomo, a w Starii mamy światła pionowe. Tył również w technologii LEDowej, ponownie możemy znaleźć tutaj oznaczenie H, centralnie przeliterowany napis Santa Fe, płaski znaczek Hyundai'a, minimalne przetłoczenia, a zderzak również odmieniony znacząco. LEDowe światła, w tym miejscu znajdziemy światła odblaskowe, kierunkowskazy i przeciwmgielne, czujniki parkowania bardzo ładnie ukryte. Spoiler bardzo długi, aby poprawić jeszcze bardziej aerodynamikę tego samochodu. Dodatkowe światło stopu oczywiście tutaj znajdziemy i dodatkowa kamera, która jest podglądem cyfrowego lusterka wewnątrz samochodu. Jeśli chodzi o sam bagażnik, on również został poprawiony. To jest najlepsze sformułowanie. Klapa oczywiście unosi się elektrycznie. Jeśli chodzi o pojemność 725 litrów, a więc 91 litrów więcej niż w poprzedniej generacji. Sam otwór powiększony, a więc teraz znacznie łatwiej jest pakować rzeczy do bagażnika, a także sama klapa bagażnika unosi się wyżej, a więc ja, mając 1,85 m, nareszcie nie uderzam w mocowanie od tego bagażnika, co dla mnie jest ogromnym plusem. Jeśli chodzi o sam bagażnik, oczywiście znajdziemy podwójną podłogę pod nią. Z uwagi na to, że jest to hybryda typu plug-in, niestety już nic tutaj nie zmieścimy. Jest tutaj dedykowane miejsce na półkę bagażnika, jednak niestety w tej wersji nie możemy jej spakować. Nasz egzemplarz jest trzyrzędowy, mamy dodatkowe fotele i gdy je złożymy, wszystko składa się na płaską podłogę i teraz faktycznie możemy zmieścić tutaj naprawdę bardzo dużo. Są dodatkowe przyciski do złożenia oparć drugiego rzędu siedzeń i jak widzicie przestrzeń ładunkowa jest ogromna. Niestety nie wiem, ile wynosi maksymalnie pojemność tego bagażnika, gdy złożymy wszystkie oparcia, ponieważ nie uzyskałem tych informacji, jednak jeśli uzyskałem je po nagraniu, na dole ekranu macie dodatkowe informacje. Pojemność przeogromna, myślę, że spokojnie możemy tu rozłożyć materac i w tym samochodzie spać. Jest to naprawdę bardzo duży samochód i bardzo również imponujący. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, to piąta generacja Hyundai Santa Fe będzie napędzana tylko i wyłącznie hybrydami. Klasyczna hybryda 230 koni mechanicznych i napęd na przednią oś lub na wszystkie, a także plug-in hybrid z napędem na wszystkie koła 265 koni mechanicznych, czyli dokładnie to samo, co widzieliśmy już w poprzedniej generacji. Wyjątkowo zacznijmy tym razem od drugiego rzędu siedzeń. Jak widzicie, nasza wersja ma standardowe ustawienie trzyosobowe. W Santa Fe, podobnie jak w poprzedniej generacji, możemy mieć tutaj dwa fotele kapitańskie. Mam nadzieję, że w przyszłości również Wam o tym opowiem. Jeśli chodzi o ilość miejsca, na nogi jest go naprawdę bardzo dużo. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, rozstaw osi większy o 50 mm i jest tutaj po prostu widać. Ilość miejsca na nogi również więcej, więc kolejny krok do przodu i to, co jest również bardzo ciekawym rozwiązaniem, to oparcia tylnej kanapy możemy regulować, więc możemy się położyć nieco bardziej, aby komfortowo podróżować w dłuższej trasie i również możemy przysunąć siedzenia, aby z tyłu mieć albo większy bagażnik, albo więcej miejsca na nogi dla dodatkowych pasażerów. Z praktycznych rozwiązań mamy haczyki, na przykład na marynarki, dodatkowe miejsca w oparciach przednich foteli, szufladkę na składowanie naszych rzeczy. W oparciach przednich foteli znajdziemy dodatkowe porty USB-C, a z boku znajdziemy aż dwa miejsca na napoje. Również dodatkowe schowki w drzwiach, skrajne miejsca są podgrzewane, dodatkowe nawiewy znajdziemy na słupkach B i coś, co mi się bardzo podoba, czyli możliwość otwarcia centralnego schowka bezpośrednio z tyłu. Coś innowacyjnego i Santa Fe jest pierwszym na świecie samochodem, który ma takie rozwiązanie. Oczywiście znajdziemy podłokietnik, dwa miejsca na napoje, dość miękki, jak najbardziej w porządku. Ilość miejsca na głowę również mieszczę się w tym samochodzie bez najmniejszego problemu. Oświetlenie na bokach, jeśli chodzi o jakość materiałów, nie jest najlepiej. Tutaj już twarde plastiki. O, jeszcze kolejne fajne rozwiązanie, czyli jest roletka na tylne szyby, abyśmy czuli się tutaj nieco bardziej intymnie. Jest naprawdę bardzo dobrze. Kolejny krok do przodu, jeśli chodzi o rozwój Santa Fe i możemy czuć się tutaj naprawdę bardzo komfortowo. W Santa Fe opcjonalnie możemy mieć również trzeci rząd siedzeń i spróbujmy się do niego dostać z
następnie kliknąć przycisk, fotel odsunie się automatycznie i teraz możemy spróbować się tu dostać. Jesteśmy w środku, zamknijmy drzwi. Również do najprostszych to nie należało. A teraz spróbujmy sobie to przysunąć. O! Powiedzmy, że to jest taka pozycja komfortowa dla pasażera w drugim rzędzie siedzeń i dla pasażera w trzecim rzędzie siedzeń. Wsuńmy zagłówki. I powiem Wam szczerze, że porównując 5. generację z 4. generacją, ilość miejsca na głowę jest naprawdę bardzo duża. Na nogi również jest w porządku, choć ten fotel w tym momencie jest troszeczkę dalej, abym ja się tutaj zmieścił. Jednak porównując to z poprzednią generacją, również na nogi jest tego miejsca faktycznie więcej. Z praktycznych rozwiązań oświetlenie, podobnie jak w drugim rzędzie siedzeń, ponownie 2 miejsca na napoje, dodatkowy port USB i dedykowany nawiew, a po prawej stronie znajdziemy jeszcze dodatkowe gniazdo 230 V i regulację klimatyzacji, ponieważ w tym samochodzie w trzecim rzędzie siedzeń jest własna strefa klimatyzacji. Możemy ustawić nawiew według własnych preferencji i dodatkowo miejsca w trzecim rzędzie siedzeń również mają Isofixy, a więc możemy zmieścić tutaj dodatkowe foteliki dziecięce. Nie jest tu komfortowo, nie jest tu luksusowo, jednak nie chodzi o to w tym samochodzie. Oczywiście BMW X7 czy podobne samochody mają więcej miejsca, jednak jest to wyższy segment. Santa Fe oferuje naprawdę bardzo dużo i jest to ogromny krok do przodu względem poprzedniej generacji. Jeśli chodzi o przedni rząd siedzeń, całkowicie odmieniony. Już nie jest zaokrąglony jak w poprzedniej generacji. Przypomina to bardziej Hyundai Kona, może troszeczkę Tucsona. Wnętrze zupełnie inne. Widać, jakby ten samochód poszedł o krok do przodu. Zarówno jeśli chodzi o stylistykę, jak i jakość materiałów, ponieważ to wszystko prezentuje się po prostu fantastycznie. Centralnie nie znajdziemy już tego srebrnego tunelu środkowego, tylko ogromny panel od klimatyzacji z przyciskami od różnych funkcji. W tym miejscu znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala do najważniejszych funkcji od klimatyzacji. Oczywiście wciąż mamy regulację klimatyzacji z standardowymi przełącznikami. W tunelu środkowym 2 miejsca z ładowarkami indukcyjnymi, więc możemy wziąć nasz telefon i ładować. Pasażer również może ładować. Porty USB już są to USB typu C. Ponownie 2 miejsca na napoje i ogromny podłokietnik z różnymi przegródkami, rozwiązaniami, jednak w środku już nie znajdziemy portów USB. Na dole dodatkowe miejsce z gniazdkiem 12 V. Kierownica dużo większa, z przełącznikami odstającymi. Przypomina mi to troszeczkę kierownicę z modeli Land Rovera. Troszeczkę w stylu nawet powiedziałbym Defendera. Za kierownicą wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów, to już jest w standardzie. W Santa Fe nie znajdziemy klasycznych zegarów za kierownicą. Zarówno wyświetlacz za kierownicą, jak i centralny ma 12,3 cala, a więc dokładnie tą samą rozdzielczość jak w innych modelach. Sam wyświetlacz ma już nowe multimedia, które zadebiutowały w Konie, a więc ogromne kafelki, które bardzo łatwo jest wcisnąć podczas jazdy. Jak najbardziej na plus. Deska rozdzielcza podzielona w tym miejscu. Dodatkowy schowek, który otwieramy specjalnym przyciskiem. Opcjonalnie w tym schowku może być specjalny system oczyszczania przedmiotów, jak portfela, telefonu, jeśli byśmy mieli jakąś potrzebę. Ta sama funkcja jest m.in. w Hyundai Ioniq 5. Dodatkowy schowek klasyczny, a także mała półka w tym miejscu. Jak widzicie, ponownie deska rozdzielcza wykończona we wszechobecne litery H i nawet podświetlenie, jakie tu widzicie, również łączy się wszystko z cala w literę H. W sumie jestem ciekaw, czy jesteście w stanie policzyć wszystkie litery H, jakie wystąpiły w tym samochodzie. Może wymyślimy jakąś nagrodę. Zapraszam do sekcji komentarzy. W tym miejscu znajdziemy przełącznik od trybów jazdy, bardzo minimalistycznie, bardzo dobrze się to prezentuje. Cyfrowe lusterko, jak wspomniałem Wam wcześniej. Jakość materiałów, miękkie wykończenie. Tutaj już niestety twarde plastiki. Deska rozdzielcza. Tragedii nie ma, choć spodziewałbym się czegoś lepszego, choć z drugiej strony jest to egzemplarz przedprodukcyjny, a więc w końcowej wersji być może będzie lepiej. Ilość miejsca nogi przeogromna, również na wysokość mieszczę się bez najmniejszego problemu, więc myślę, że osoba 1,95 m, a nawet może 2-metrowa spokojnie powinna zmieścić się w tym samochodzie. Wybierak kierunku jazdy teraz jest identyczny jak w Konie na kolumnie kierownicy. Podobnie jak w Konie znajdziemy system monitorowania kierowcy, a więc samochód cały czas sprawdza, czy nie bawimy się multimediami, patrzymy na drogę.
również będzie można to oczywiście wyłączyć, choć system z założenia jak najbardziej na plus, ale test Kony pokazał, że potrafi on być niestety bardzo mocno irytujący. Całościowo wnętrze prezentuje się bardzo dobrze, ogromny krok do przodu i nareszcie Santa Fe wygląda jak na dzisiejsze czasy przystało. Bardzo mi się podoba i nie mogę doczekać się dłuższej chwili z tym samochodem. Ceny piątej generacji Hyundai Santa Fe nie są jeszcze znane, jednak pewne jest, że auto podrożeje i spokojnie możemy celować w kwotę 200 000 złotych za całkowicie podstawowy model, a więc sporo drożej niż było do tej pory. Cennik nie jest jeszcze znany, pojawi się on pod koniec roku, zamówienia również ruszą pod koniec roku, a do klientów auto ma trafić na początku 2024 roku. Wygląd bardzo kontrowersyjny, spora zmiana względem poprzedniej generacji i nie mogę doczekać się Waszych opinii w komentarzach. Co sądzicie o zupełnie nowym Hyundai Santa Fe? Zachęcam Cię do polubienia tego filmu, czekam właśnie na Twoje komentarze i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki, cześć!